Pomysł na treść utworu Febra Elektryczna, komedia harmonika, zrodził się w głowie Marcina Wichy. Z tego, co mi opowiadał, trafił na artykuł z gazet z początku XX wieku opowiadający o tych dwóch postaciach, o których opowiada utwór, i wydało mu się to na tyle interesujące, że zaadaptował całą historię na rzecz utworu. Od pierwszych dźwięków czujemy, że jesteśmy w świecie niedostępnym, w świecie nieprzyjaznym, gdzie temperatura na pewno spada grubo poniżej zera. Historia Mikkelsena i Wersena sama w sobie nie jest śmieszna, jest tragiczna, natomiast ta izolacja zrodziła pewną groteskowość, co można znaleźć w dziennikach Mikkelsena, i też myślę, że można sobie wyobrazić, że dwójka panów zdanych na siebie przez 3 lata w małej chatce musi przeżywać nie tylko tragiczny los, ale też muszą się zdarzać między nimi pewne sytuacje śmieszne, zwłaszcza w rozmowach. I to właśnie to jest tutaj podstawą wielu dialogów. Rzadko kto wystawiony jest na taką próbę, aby 3 lata w piekielnie trudnych warunkach atmosferycznych przebywać z drugim człowiekiem razem i znaleźć jakikolwiek sposób na to, aby nie zwariować. Libretto Marcina Wichy jest świetnie skonstruowane i pokazuje, jak ta dwójka polarników radziła sobie z samotnością, trwającą nieprzerwanie podobną sytuacją, z brakiem perspektyw. Często w libretcie pojawiają się elementy dowcipu, żartu, który, myślę, bardzo dobrze działa i wpływa na tą zmrożoną atmosferę chatki, w której przyszło im 3 lata żyć. Ból wkrótce mija, lecz drobne wydarzenie daje asumpt do nowych dyskusji. Obsada w przypadku Febry nawiązuje do gatunku, który jest obecny w podtytule, to znaczy madrygały często były utworami na zespół wokalny nieduży i zespół instrumentalny, więc widząc tekst i chcąc nawiązać do madrygału, na samym początku zdecydowałem o takim, a nie innym składzie, i on tutaj jest, właściwie nie ma żadnych elementów nietuzinkowych, to znaczy samo zestawienie jest stare jak pierwsze opery i takie jest tutaj źródło. Cieszymy się jak dzieci, cieszymy się We wszystkich dotychczasowych 6 jego operach, które powstały na zamówienie festiwalu Auxodron, zawsze pojawia się taki element mistyczny, który działa na nas w sposób wyjątkowy i często wywołuje dreszcze albo i łzę. trzeba go zastrzelić.